Zapraszam Was na traumatyczny film o powstaniu pewnej szafki na klucze. Prosicie mnie w postach o inspirację. I właśnie szafka została zrealizowana na takie zamówienie. Niestety cała praca przy niej rządziła się prawem Murphy'ego, czyli większość rzeczy poszła tak źle, jak to tylko możliwe. Ale do rzeczy. Zgrabną sosnową szafeczkę zaczęłam od pomalowania bejcą w kolorze rustykalnego dębu. Małe opakowanie tego preparatu możecie kupić w każdym markecie budowlanym mniej więcej za 7 zł. Dla uzyskania ciemnego koloru malujemy bejcą 2 razy. Suchą szafkę dokładnie szlifujemy papierem ściernym, ponieważ jest bardzo szorstka w dotyku. Powierzchnię pod spękaczem przemalowuję farbą akrylową. Dzięki niej spękacz nie zostanie wchłonięty przez drewno. Robię to zarówno z zewnętrznej oraz z wewnętrznej strony drzwiczek. Farba w kolorze szafki. Dzięki temu prześwity w spękaczu będą wyglądały naturalnie. Po wyschnięciu farby kładę werniks spękający, ale żeby było idealnie, najpierw matowię powierzchnię. Ten preparat znam bardzo dobrze, myślałam, że nie będzie żadnych problemów. Jest chłodno i wilgotno, w związku z tym preparat nakładam grubo. W obawie, że spękania wyjdą mi marne. Niestety, jak to mówią, nadgorliwość gorsza od faszyzmu, o czym przekonałam się w dalszej części zdobienia szafki. Spękaczem popaćkałam także zwieńczenie oraz wewnętrzne drzwiczki szafki. Spękacz jest suchy, można położyć farbę akrylową. Biały kolor złamałam trochę innymi odcieniami. No i nakładam gęstą farbę miejsce przy miejscu, jak zwykle. Myślałam, że przy tak nędznej pogodzie za oknem będę się musiała wspomagać suszarką. A spękania zaczynają wychodzić jak na szkoleniu, coraz większe i coraz grubsze. A ja mam przecież przygotowany bardzo delikatny wzór na serwetce i potrzebuję delikatne spękania. Mając nadzieję, że źle widzę, pomalowałam farbą pozostałe powierzchnie pokryte wcześniej spękaczem. Farba wyschła, a mnie przypomniało się najgorsze przekleństwo z dzieciństwa. Sacre bleu, zaklął szpetnie książę Pan. Pamiętacie z jakiej to bajki? Załamana, ale z wiarą w lepszą przyszłość, pozamalowywałam nieco spękań. Ciągle mając nadzieję na cud, przystąpiłam do przyklejania serwetki. Wzór musiałam nieco przearanżować, ponieważ nie chciał się w całości zmieścić w planowanym miejscu. Bo przecież jakby chciał, to by się skurczył. Serwetkę rozdzielam, pozostawiając jej jedynie górną warstwę. Białe tło wokół kogucika delikatnie namaczam wodą i odrywam niepotrzebne części. Takie postrzępione brzegi serwetki ładnie zleją się z tłem. Niestety spękania są tak intensywne, że kogucik po przyklejeniu praktycznie nie będzie widoczny. Drób oraz napisy postanowiłam podmalować białą farbą. Podmalowałam, ale wydawało mi się, że efekt nie będzie zadowalający. I znowu zaklął szpetnie książę Pan. Tym razem kogucika postanowiłam przylepić od środka. Do awersu wrócę za chwilę. Do przyklejania używam najtańszego kleju do decoupage. No i środek generalnie może być, ale co z awersem? Nie mogłam pozwolić, aby spękacz uprawiał sobie taką samowolkę. Postanowiłam go zamalować. Nałożyłam na niego jeszcze raz brązową farbę i udawałam, że nic się nie stało. Poczekałam, aż farba wyschnie i jeszcze raz nałożyłam spękacz. Tym razem dużo cieniej. Niestety ta szafka rządziła się prawem serii. Tak dobrze żarło i zdechło. Coś mnie podkusiło, żeby pociągnąć pędzlem w drugą stronę. I znowu zaklął szpetnie książę Pan. Poddałam się i nakleiłam serwetkę. Nie wiem jak wam, ale mnie aż skóra cierpnie od patrzenia na takie brzydactwo. Nie było wyjścia i nastąpiła reanimacja przez podmalowanie. Trochę lepiej jest, ale jak to mówią, szału nie ma. Wyrzucić szkoda, paskudztwa nie ma komu dać, więc w odruchu litości postanowiłam wykończyć szafeczkę. A raczej ozdobić ją sznureczkiem bawełnianym. Pewnie do tego można użyć jakiegokolwiek innego kleju, ale ja, jak widzicie, zrobiłam to klejem na gorąco. Końcówki sznureczków wykańczam podwójnym węzłem, czyli na bogato. Supełek wklejam oddzielnie, a końcówki podklejam, bo mają tam widzieć, gdzie mi się podoba. W ten sam sposób ozdabiam wewnętrzną stronę drzwiczek. Tylko supełki zrobiłam pojedyncze.
i jeszcze fantazyjne serducho. Jakoś się rozpędziłam i boki ozdobiłam sznurkiem także. A teraz trochę porównań i trochę bielenia. Przetestuję na tyle pudełka farbę akrylową oraz białą patynę. To jest Decor Fin. Gęsta jak śmietana i nie do końca biała. Efekt jaki daje nie za bardzo pasuje mi do mojej szafki. A teraz patyna z Tamperii. Bardzo gęsta. Rodzaj pasty. Daje intensywny kolor i nie wsiąka w drewno. Do tej pracy będzie odpowiednia. I jeszcze farba akrylowa, tyle że w słoiku. Robimy próbę tak zwanym suchym pędzlem. Ten efekt także jest odpowiedni. Lewą stronę szafki ozdobię patyną, a prawą farbą akrylową. Patrzcie przez chwilę na film i znajdźcie 3 różnice. Oczywiście w tym wypadku różnicy między farbą akrylową a patyną praktycznie nie ma. Ale efekt byłby zupełnie inny, gdybym porównała te dwa preparaty na powierzchni pomalowanej wcześniej farbą akrylową. Pędzel się ślizga i rezultat jest inny. Jeżeli ktoś chce, to może przemalować pracę lakierem akrylowym. Mam nadzieję, że tym filmem Was nie zniechęcę do dekupażu. To jest cudowny hobby, które jak widzicie nigdy nie pozwala wpaść w rutynę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.